Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rynki finansowe po świętach. Co słychać i co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już jutro, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Informuję, że dzisiaj o godzinie 18 spróbujemy zrobić nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi z konkursem i zachęcam już do tego, żeby wziąć w nim udział. I oczywiście informuję o zmianach organizacyjnych w tym tygodniu z powodu okresu międzyświątecznego. Będzie tylko jeden wpis dotyczący rynków finansowych i oczywiście zapraszam do tego, żeby w przyszłym tygodniu, w nowym roku wrócimy na kanał już z pełną siłą, tak jak zwykle. 2 wpisy będą miały miejsce. Także zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z 2 platform. X Station 5 i z Bloomberga. Rynki finansowe po świętach. Co słychać i co się dzieje? Rynki finansowe dzisiaj startują i będziemy mieć oczywiście do czynienia z prawdopodobnie ograniczoną zmiennością z powodu tego, że wciąż mamy wolny dzień w Wielkiej Brytanii. Rynki finansowe w Europie powinny pracować na pół gwizdka. Może podczas sesji w Stanach Zjednoczonych coś więcej się wydarzy. Natomiast sesja generalnie powinna być na przeczekanie, na doczekanie, na to, co się wydarzy dokładnie na początku nowego roku, chociaż oczywiście zmienność może się jakaś pojawić, ponieważ wydarzeniem i informacją dzisiejszego poranka było to, że Chińczycy luzują kolejne obostrzenia dotyczące walki z wirusem i to spowodowało, że pewnego rodzaju optymizm pojawił się dzisiaj na otwarciu i mieliśmy do czynienia z lukami, które sugerowały presję na ryzyko. Ale czy zostaną one utrzymane, czy faktycznie tak się stanie, to jest pytanie, które będzie dzisiaj nurtowało inwestorów podczas całej sesji. Ale pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje bardzo dobitnie, jak na dłoni widać, że sytuacja chińskich akcji jest odzwierciedleniem siły albo słabości amerykańskiego dolara. I bardzo podobne zjawisko występuje względem polskich aktywów. Także polskie aktywa są uzależnione od tego, czy amerykański dolar zyskuje, czy też traci na wartości. I widzimy, że jeżeli amerykański dolar traci na wartości, to w takiej sytuacji chińskie indeksy giełdowe, chińskie aktywa zyskują i polskie aktywa także zyskują, ponieważ my i Chińczycy i wszystkie inne rynki emerging market znajdują się w pewnej puli rynków rozwijających się i inwestorzy traktują je po prostu tożsamo. Natomiast kiedy amerykański dolar się umacnia, czyli ten biały wykres idzie do góry, to chińskie akcje generalnie tracą mocniej i to samo zjawisko występuje dla polskich aktywów. Stąd też polskie aktywa były w ostatnim czasie rekordowo słabe, ponieważ rekordowo silny był dolar na swoim indeksie. No i oczywiście konsekwencją tego było sprzedawanie także wszystkich innych rynków emerging markets. Natomiast dzisiaj pojawiła się lokalna specyfika dotycząca tych luzowań obostrzeń w Chinach, a to spowodowało, że aktywa na całym świecie generalne te z ryzykiem otwierają się wyżej i sygnalizują nam lekki optymizm na otwarciu. I czy on się utrzyma, to jest pytanie właśnie na kolejne godziny na sesję amerykańską. Drugi wykres, który chciałbym pokazać, dotyczy właśnie japońskiej giełdy papierów wartościowych i ona po wyższym otwarciu zachęca raczej do spadków niż do wzrostów. Natomiast jesteśmy cały czas jednak wyżej poziomów, które były zanotowane w piątek. Jeżeli jesteśmy na rynku stopy procentowej, to widzimy, że nie ma praktycznie większych zmian. Cały czas maj 2023 roku jest prognozowany na implikowanej stopie procentowej jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Prawdopodobnie stopy procentowe sięgną poziomu 5%, natomiast na razie zmiany tej implikowanej stopy procentowej są niewielkie. Mamy także utrzymanie nad poziomem 3,70 na rentowności amerykańskich obligacji, a to jest zła wiadomość dla ryzyka,
ponieważ ta rynkowa stopa procentowa, jeżeli ona rośnie, to będzie zachęcała do tego, żeby szczególnie spółki technologiczne traciły na wartości. Dlatego też ostrzeżenie przed sesją amerykańską cały czas funkcjonuje i dopiero myślę, że spadek poniżej poziomu 3,70 dałby oddech i zachęcałby do tego, żeby jednak uwierzyć w jakieś większe wzrostowe odbicie indeksów giełdowych na Wall Street. Jeszcze raz przypominam, w okolicach 3,75 przebiega ważny opór na rentowności amerykańskiej obligacji, co oznacza, że jesteśmy także tutaj w newralgicznym miejscu i rynek wkrótce będzie musiał wybrać któryś kierunek, który jest bardzo oczywiście, będzie niezwykle istotny. I my, inwestorzy na całym świecie, zwłaszcza ci, którzy liczą na to, że powtórzy się schemat, który mówi o tym, że inwersja krzywej dochodowości sprawia, że występuje środowisko ku recesji gospodarki w Stanach Zjednoczonych i oczywiście globalnej gospodarki. Ci inwestorzy szczególnie patrzą na ten wykres inwersji krzywej dochodowości, czyli różnicy między rentownościami obligacji dwuletnich i 10-letnich amerykańskich. I widzimy, że ten spread zbliża się do swojej dwuletniej linii trendu spadkowego. I gdyby się okazało, że w najbliższych dniach spread pokonuje poziom minus 50 punktów bazowych, to może być to sygnał ku temu, że rynek już faktycznie zaczyna wyceniać już bezpośrednio recesję w amerykańskiej gospodarce, ponieważ recesje generalnie występują w sytuacji, kiedy zaczyna się odwracać ten trend, który jest widoczny na krzywej dochodowości. I gdyby został pokonany poziom minus 50 punktów bazowych, byłby to pierwszy sygnał, że faktycznie dochodzi do takiego odwrócenia tej tendencji, a to już naprawdę zachęcałoby do tego, żeby wieścić recesję w amerykańskiej gospodarce. Kolejny ciekawy wykres, który znalazłem dzisiaj o poranku, dotyczy informacji dotyczących odpływu kapitałów z funduszy inwestujących w spółki value. Okazało się, że w ostatnim tygodniu była rekordowa, ujemna wartość tych wypływów do tych funduszy, a to oznacza, że spółki value tak jakby już nie miały być szczególnie atrakcyjne w kolejnych okresach, w kolejnych miesiącach i kwartałach, więc to jest bardzo interesująca obserwacja. I oczywiście zobaczymy, czy będą tego konsekwencje, natomiast ten wypływ o rekordowej wielkości jest pewnego rodzaju dobrą i korzystną informacją dla ryzyka, ale oczywiście, czy rzeczywiście stanie się to faktem, to będziemy musieli oczywiście sami sprawdzić w następnych miesiącach. Będziemy się temu szczególnie przyglądać. Optymizm dzisiaj o poranku widać na futures, na indeks Standard & Poor. Zobaczymy, czy ten optymizm się utrzyma. To będzie oczywiście kluczowe. Czy będziemy świadkami powrotu zachęty do tego, żeby zakończyć cały rok na indeksach giełdowych na Wall Street, na rynkach ryzyka tak wysoko jak tylko się da, czy wystąpi tak zwane strojenie okienek, czy rajd Świętego Mikołaja wydźwignie te rynki ryzyka tak wysoko jak tylko się da. To jest odpowiedź na to pytanie. Jest dzisiaj pretekst, natomiast czy faktycznie tak się stanie? Sesja będzie typową na test sentymentów na Wall Street, ponieważ Wall Street dzisiaj będzie funkcjonować. Poznamy jakieś tam szczątkowe dane makroekonomiczne z amerykańskiego rynku nieruchomości. Zobaczymy oczywiście, jakie są ceny domów w tych 20 największych metropoliach w Stanach Zjednoczonych, jaka jest ich dynamika. Może to postraszyć rynki finansowe, ale myślę, że jest ograniczone znaczenie tych danych makroekonomicznych. Także rynki finansowe po świętach, co słychać, co się dzieje, jest optymizm, ale czy on zostanie utrzymany i przekazany na sesję na Wall Street, to jest oczywiście pytanie. Indeks DAX także jakby chciał obronić poziom kluczowy 14 000 punktów. Na razie sesja europejska prawdopodobnie będzie znacząco ograniczona, ale jeszcze wszystko może się oczywiście wydarzyć. Euro-dolar rośnie, utrzymuje się nad poziomem 1,06, a to będzie sprzyjająca informacja dla ryzyka, więc indeksy giełdowe powinny pójść do góry. Złoty powinien się umocnić, surowce powinny zyskiwać na wartości, nawet Bitcoin powinien zyskiwać na wartości, ponieważ wskazania płynące z amerykańskiego dolara mają naprawdę bardzo duże znaczenie. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli amerykański dolar się umacnia,
Oznacza to, że kapitał z całego świata płynie do Wall Street, do amerykańskich aktywów i wtedy rynki typu emerging markets są relatywnie mocniej sprzedawane. Natomiast kiedy występuje zjawisko, które teraz obserwujemy, że amerykański dolar się osłabia, to jest to informacja, że kapitał z Wall Street wypływa i szuka na całym świecie stopy zwrotu, a rynki emerging markets, rynki ryzyka są idealnymi ku temu, żeby znaleźć taką dodatkową stopę zwrotu, więc wzrosty na euro-dolarze sprzyjają także umocnieniu złotego, umocnieniu polskich obligacji i zwłaszcza wzrostom indeksów giełdowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, więc rynki finansowe po świętach, co słychać i co się dzieje, patrząc przez pryzmat euro-dolara, zapowiada się tak jakby dobry początek sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Mamy także lekkie spadki pary dolar do jena, ale w tym wypadku wzrosty rentowności nie sprzyjają tendencjom do tego, żeby jen japoński się umacniał i mamy także robaczkowe niewielkie zmiany na Bitcoinie. Tutaj dopiero powrót nad poziom psychologiczny 17 tysięcy dolarów byłby game changerem, zmieniłby krótkoterminową perspektywę i pole gry, natomiast na razie się to nie. Rynek surowcowy, jeżeli dzisiaj miedź spróbuje lekko odbić, będzie to dobra informacja, natomiast utrzymywanie się nad poziomem 8300 dolarów zdecydowanie faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Warto o tym pamiętać, pomimo tego, że cały ruch wzrostowy, który jest w tym kwartale wykonywany, nosi znamiona po prostu ruchu powrotnego do linii szyi dwuletniej formacji szczytowej. Natomiast utrzymywanie nad poziomem 8300 w krótkim terminie sprzyja temu, żebyśmy cały czas atakowali te opory 8600 dolarów. I oczywiście sprzyja to także popytowi na ryzyko. Na rynku złota obserwujemy budowanie cały czas i kształtowanie formacji klina zwyżkującego. To jest formacja, która sprzyja raczej spadkom, odwrócenia tendencji niż kontynuacji. Dlatego też to, że wróciliśmy nad poziom 1800 dolarów jest dobrą informacją dla ryzyka i także wspiera popyt na ryzyko podczas dzisiejszej sesji na Wall Street. Zbliżamy się także do ważnego oporu w postaci dwuletniej linii trendu spadkowego na cenie srebra. Korelacja między srebrem a złotem jest bardzo silna, bardzo wyraźna i dodatnia. Natomiast tutaj lokalna specyfika ceny srebra jest taka, że właśnie w okolicach 24,5 dolara mamy tą linię i ona będzie skutecznie broniła zapędy popytu na ryzyko, a gdyby została pokonana, oczywiście byłaby to bardzo pozytywna informacja. I na rynku surowcowym ważne wydarzenie jest także takie, że ropa naftowa wróciła nad 77 dolarów, więc w tym wypadku walka o ten poziom, czyli średnią dwustosunową cały czas występuje. No i oczywiście każde wzrosty to jest negatywna informacja dla perspektyw inflacyjnych. Wzrosty ropy naftowej sprzyjają jednak spadkom indeksów giełdowych, więc obserwujmy właśnie zachowanie ropy naftowej w okolicach 77 dolarów i 80 dolarów, ponieważ te dwa poziomy są teraz kluczowymi poziomami i punktami odniesienia. No i kącik poświęcony polskim aktywom, które dzisiaj także wystartują. Przede wszystkim patrzymy na polskie obligacje, ale widzimy, że obligacje ślizgają się po średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym i prawdopodobnie będzie tak aż do końca tego roku i dopiero przyszły tydzień pozwoli nam zaobserwować jakieś wybicie. Natomiast najciekawiej jest na rynku krajowej waluty. Udało się w poprzednim tygodniu zakończyć poniżej poziomu 4,65 na euro-złoty, a euro-złoty jest kluczowy naprawdę. Oznacza to, że od pół roku nie było tak silnego złotego i złamanie poziomu 4,65 oznacza także otwarcie perspektywy do spadku pary euro do złotego o kolejne 10 figur, ponieważ dopiero w rejonie 4,55 jest następne ważne wsparcie. Dlatego też popyt na ryzyko ma przewagę. Powinien dzisiaj złoty być znowu atakowany, a każde utrzymanie poniżej tego poziomu 4,65 naprawdę wspiera popyt na ryzyko. I oczywiście wzrosty euro-dolara powodują, że tendencja do umocnienia krajowej waluty jest szczególnie silna na dolar złotym i w przypadku, kiedy euro-złoty pokazywałby tendencję spadkową, to dynamika spadku dolar złotego sprawiłaby, że zagrożone byłoby wsparcie, może być wsparcie 4,25 nawet jeszcze w tym roku. Dlatego też perspektywa ku spadkom pary dolar do złotego jest zdecydowanie większa.
No i warszawska giełda papierów wartościowych, która generuje sygnały zdecydowanej siły, relatywnego umocnienia względem tego, co się dzieje na przykład na Wall Street. Dlatego też rośnie cały czas nadzieja i szansa na to, że zakończymy nad poziomem 1800 punktów cały ten rok, nawet być może sesję którąś przed końcem roku. Jeżeli by tak się stało, to oczywiście otworzy się perspektywa ku temu, żeby wierzyć w ruch w okolicy 2000 punktów, który moim zdaniem jest bardzo realny i stanie się jeszcze bardziej realny, jeżeli zakończymy dzień nad poziomem 1800 punktów, ponieważ rynek zauważy, że nie tylko przenosi się ta presja z euro-dolara na polskie aktywa, ale także warszawska giełda papierów wartościowych pokonuje średnią 200-sesyjną. To są teraz okolice 1750 punktów na indeksie WIG20, a to jest bardzo dobra i zachęcająca informacja dla ryzyka w perspektywie następnych tygodni i miesięcy. Dlatego też warszawska giełda jest na rozstajach w bardzo ważnym miejscu, ale wygląda na to, że popyt na ryzyko ma wyraźną przewagę. Także rynki finansowe po świętach, co słychać i co się dzieje. Dzisiaj o poranku jest lekki optymizm płynący z Chin, no ale oczywiście Amerykanie mogą wybrać inny scenariusz, ponieważ tutaj lokalna specyfika amerykańska może być inna. Dlatego też obserwujmy bardzo z dużą uwagą, co się dzieje w końcówce tego roku, ponieważ to także ma duże znaczenie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już jutro. Tam na dole jest adres e-mail, proszę wysłać swoje zgłoszenie. No i oczywiście zachęcam także do tego, żeby dzisiaj około godziny 18 pojawić się na kanale, ponieważ będzie następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi dzisiaj z konkursem, który będzie w trakcie tego naszego spotkania. Zachęcam do tego, żeby wziąć w nim udział, bo będzie atrakcyjna nagroda do wygrania. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować, dodawać wpisy i lajkować nasze materiały. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu na naszym następnym spotkaniu Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu i pięknego dnia.